Ni hao to po chińsku cześć. Właśnie minął mi pierwszy rok nauki języka chińskiego i w tym filmie opowiem Wam, jakich metod stosowałem i jakie jest moje doświadczenie, co na mnie działało. Ale to będą same konkrety, bez żadnego owijania w bawełnę. Dokładnie jak wyglądał ten mój pierwszy rok i jaka jest moja codzienna rutyna. Także będziecie mogli, jeżeli nie macie pomysłu, w jaki sposób zacząć naukę języka chińskiego, to możecie po prostu zacząć od tego, co Wam powiem, traktować jako bazę, a później ewentualnie modyfikować pod siebie. Także tu macie gotowe rozwiązanie. Te metody, jakby ogólnie poszczególne metody są znane, ale jakby moja jest ta kompozycja, którą tutaj Wam przedstawię, czyli jakby moja ta rutyna. To jest sam to wypracowałem i to bazuje na moim doświadczeniu. Fajnie jest się uczyć chińskiego, to daje dużo satysfakcji. Ja sam przecież też na początku nie wiedziałem w ogóle, jak się za to zabrać i metodą po prostu prób i błędów gdzieś tą metodę sobie wypracowałem. Ten cały mój dzień teraz jest, myślę, że skuteczny i czuję z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc postępy w tym języku chińskim. Od razu zaznaczę, że to też nie będę Wam tutaj przedłużał dla tych, którzy szukają materiału w języku polskim. Ja tutaj opowiem o materiałach z języka angielskiego, także nie znajdziecie u mnie metod polskojęzycznych. No po prostu z mojego doświadczenia te metody polskojęzyczne z polskiego, czy podręczniki, czy jakieś materiały nie są tak bogate jak z języka chińskiego. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto się uczy z języka polskiego, to zapraszam do zostawienia komentarza i podzielenia się po prostu tymi metodami. Myślę, że to też może innym się przyda, może ja też coś skorzystam. Zostawcie komentarz, napiszcie mi, jeżeli znacie jakieś polskie metody. W tym filmie najpierw Wam opowiem o tych metodach, dla tych, którzy są najbardziej zainteresowani, a w drugiej części filmu opowiem Wam o mojej tej rutynie i następnie na końcu, co właściwie było moją motywacją do nauki języka chińskiego. To jest jakby mój szkic metod. Pamiętajcie, że nauka języka chińskiego, czy właściwie każdego języka, to jest długi maraton, to nie jest sprint. Tutaj trzeba nastawić się na to, że małymi kroczkami do przodu. Pamiętajcie, że lepiej jest się uczyć 12 minut dziennie, czy tam 10 minut dziennie, codziennie, niż raz w tygodniu godzinę. I to, że na przykład mi pasowało uczyć się, załóżmy, te 12-10 minut dziennie danej metody, to nie znaczy, że Wam to się będzie podobało. Dostosowujcie ten szkic metod, czy ten sposób pod siebie. Patrzcie na to, żeby Wam też to sprawiało przyjemność, żeby Was nie męczyło, bo ostatecznie też fajnie, gdyby to jednak sprawiało przyjemność, a nie było tylko takim przymusem, który gdzieś sobie wyznaczyliście i za wszelką cenę nerwicowo próbujecie osiągnąć tą rutynę dnia. I nie, jeżeli coś Was męczy, to po prostu odpuśćcie albo róbcie krócej, znajdźcie coś innego. Różnorodność myślę, że też jest ważna, żeby się nie znudzić, żeby to jednak powodowało Was taką satysfakcję i przyjemność. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli Wam się podoba, to zostaw komentarz, zostawcie lajka i zapraszam. I tak, wstęp. Zanim przejdę do metod, musicie się nauczyć tonów. Pewnie słyszeliście, że język chiński to są tony, więc do znudzenia zróbcie pierwsze lekcje na stronie Little Fox Chinese. Za darmo to jest, link podaję Wam w opisie. Nie będę Wam tutaj wyjaśniał tych tonów. Takich materiałów jest w internecie od groma. Na Little Fox Chinese możecie dalej kontynuować te lekcje po lekcjach z tonami. Ja również je od czasu do czasu sobie robię, średnio raz w miesiącu, jak mi się przypomni. Jest to właśnie kolorowe, takie materiały to są dla dzieci, ale one są bardzo zrozumiałe i fajnie jest tam od tego zacząć, przede wszystkim od tonów. Zacznijcie od tonów, postarajcie się je przyswoić, postarajcie się zrozumieć, o co chodzi. Są tam też omówione dźwięki używane w języku chińskim, ale nam, Polakom, nie będą aż takich robić problemów jak innym nacjom, ponieważ to jest właśnie ta nasza przewaga, bo my jesteśmy w stanie łatwo się nauczyć tych dźwięków, bo u nas też są szy, ci, si, dzi i tym podobne, rozumiecie? Nam będzie łatwiej, więc trzeba to wykorzystać. Język chiński na komputerze i smartfonie zapisujemy wklepując łacińską transkrypcję pinyin. Jest to też fonetyczny zapis wymowy. Pinyin będzie Wam towarzyszył przez całą drogę nauki chińskiego. Także to jest na start. Tony i musicie wiedzieć, że nie musicie od razu bać się tych znaków chińskich i tak wszystko wpiszemy pinjinem. Ma to swoją transkrypcję po łacinie. Metoda numer 1. Hanzi Hero. Pierwsze, co zdałem sobie sprawę i co wiem z nauki innych języków, to to, że muszę mieć jakieś minimum słownictwa
przyswojonego w stopniu bardzo dobrym, aby mieć taką bazę do wykonywania innych ćwiczeń. Gramatyka nigdy nie jest moim pierwszym celem. Pierwszym celem jest nauka 500 000 słów. A potem mogę mówić, pisać nawet nieskładnie, lecz i tak wiadomo, będę zrozumiały. To już przecież nie jest takie super ważne, żeby mówić gramatycznie. Ważne, żeby być zrozumiałym. O to chodzi ostatecznie w mówieniu i w języku. I jak już też będę znał te pierwsze, to tak sobie uświadomiłem, że jak będę znał też te pierwsze 500, dajmy na to słów, to już gdzieś jakąś informację, jakieś słowa i poprzez to informacje będę wyłapywał z tekstów. W języku chińskim pismo jest zupełnie inne, więc dochodził tu jeszcze ten problem, że trzeba nauczyć się pisma, a właściwie znaków logograficznych, gdzie symbole, znaki, pismo chińskie oznaczają dane pojęcia. To nie jest tak jak u nas, że my mamy znaki, litery, które oznaczają zapis dźwiękowy dźwięków, które jakby wychodzą z naszych ust. Co nie? Tam znaki oznaczają pewną ideę. I to jeszcze bardziej komplikowało sprawę, bo trzeba się nauczyć najpierw tych znaków, aby dalej iść w kierunku całych słów. Zrobiłem rozeznanie. Językoznawcy chińscy opracowali test znajomości języka chińskiego dla obcokrajowców. Nazywa się to HSK. Jest kilka poziomów HSK, od HSK 1 aż do HSK 7-9. Tam na końcu to jest chyba połączone. Tam jest 5, 6, później jest 7, 9. To są te najwyższe już poziomy. Dla przykładu HSK 6 to mniej więcej odpowiednik B2. No i dla każdego poziomu jest określona liczba słów wymaganych do przystąpienia do egzaminu, więc już bazując na tych słowach z HSK możecie mniej więcej się pozycjonować, mniej więcej których słów najpierw się trzeba uczyć, których później, i jakby iść tą drogą. Więc ściągnijcie sobie gdzieś te listy słów HSK, albo jeżeli już skupiacie się na jakiejś metodzie, to też fajnie by było, gdyby ona szła tym tokiem HSK, żeby tam gdzieś była konsekwencja w nauce tych słów i znaków. No to się jakby na samym początku, to był rok temu, 2024, luty, marzec, zacząłem właśnie robić rozeznanie, które słowa właściwie na początku muszę się uczyć. No i ucieszyłem się, że coś takiego odkryłem, miałem już jakiś kierunek i teraz tak, wiem, że do nauki słówek dla mnie najskuteczniejsza jest metoda SRS, czyli Spaced Repetition System, na przykład system Leitnera, to jest jeden z algorytmów. Na tym systemie, na pewno to znacie, są oparte wszelkie programy fiszkowe typu Anki lub boxy z fiszkami, które znamy z naszych księgarni. W skrócie chodzi o to, że staramy się zapamiętać słówko i znaczenie, a po jakimś czasie robimy powtórkę. Jeżeli w czasie powtórki znamy znaczenie, to kolejna powtórka jest wydłużona w czasie. W pewnym momencie to słówko znamy bardzo dobrze i właściwie o każdej porze dnia i nocy je wyrecytujemy. Z kolei, jeżeli źle odpowiemy i nie znamy tego słówka, to wracamy i mamy powtórkę niedługo, w krótszym czasie. No i na tym polega to, że te wszystkie słówka mam taką pulę, częściej powtarzamy, później przesuwamy je dalej, powtarzamy je później, no i to jest taki miks. Właśnie tak działają fiszki. Jest to bardzo dobra metoda. Rzeczy, które właśnie potrzebują powtórki. W ogóle powtórki to jest najlepsza forma edukacji, forma nauczania. Nie nauczymy się niczego trwale, ucząc się dzień przed. Niczego. Po prostu musimy powtórzyć sobie coś za godzinę, za dzień, za 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku, za rok i wtedy mamy pewność, że umiemy coś trwale. Więc ta metoda SRS jest najlepsza. Algorytmów jakby w tej metodzie, w obrębie tej metody też jest kilka, czyli tam z jaką częstotliwością powtarzamy albo kiedy powtarzamy, no ale mniej więcej zasada jest jedna. No i teraz tak, do języka chińskiego znalazłem genialną platformę, która wykorzystuje właśnie ten system SRS, to jest Hanzi Hero, jest świetna i to nie jest reklama, nie ma tu żadnych linków, ani nic w ogóle. Na tej stronie pierwsze 100 chińskich znaków wraz z ich komponentami jest za darmo, więc możecie sobie przetestować, o co tutaj w ogóle chodzi. Starczy Wam to na 1-2 miesiące nauki, więc już wtedy możecie zobaczyć, czy Wy robiliście sobie nawyk i chcecie się uczyć dalej, czy to tylko takie chwilowe zainteresowanie. Wiadomo, szkoda wydawania pieniędzy. Czasami ludzie pod wpływem impulsu
stwierdzają, będziemy się uczyć tego języka, będziemy się uczyć jeździć na nartach, kupują za cały sprzęt, a później tak z tego nikt nie korzysta. Tutaj fajnie, można sobie przetestować, czy ten nasz pomysł to nie jest tylko taki nasz impulsowy wybór, więc fajnie. I podobne do Hanzi Hero jest jeszcze Mandarin Blueprint. Się zastanawiałem nad pomiędzy tymi dwoma. Tego drugiego nie sprawdzałem, więc opowiem Wam tylko o moim doświadczeniu z Hanzi Hero. Hanzi Hero oprócz tego, że swój system powtórek bazuje na SRS, to samą naukę znaków, dźwięków i tych komponentów opiera na mnemotechnice. Spokojnie, też byłem na początku trochę sceptycznie do tego nastawiony, ale to działa, uwierzcie mi. Przekonałem się to właśnie na własnej skórze, a na dodatek teraz wraz z rozwojem tych obrazów generowanych przez AI jest to jeszcze prostsze. Uwierzcie mi, to zaraz pokażę Wam, o co chodzi. Znaki w języku chińskim składają się z pewnych komponentów, których jest w miarę ograniczona liczba. Hanzi Hero tych komponentów nazwała 500. Na przykład to jest komponent księżyc, a to jest słońce. Zaznaczam, to nie są znaczenia tych znaków, tylko na razie mówię o komponentach. Te komponenty trzeba jakoś ponazywać, ponieważ są one wykorzystywane w mnemotechnice. Ale spokojnie też, nie wszystko naraz. Uczymy się komponentów systematycznie, po trochu, wraz z wprowadzaniem nowych znaków i słów. Jest to niezbędne, a przy okazji z biegiem czasu sami zaczniecie zauważać, że te komponenty się powtarzają. I rzeczywiście jest to pewna dodatkowa trudność w i tak już trudnym języku, ale zapewniam Was, że to i tak nic w porównaniu z ogromem ilości słów i znaków. A pomoże Wam ta technika je zapamiętać i ostatecznie poświęcimy o wiele mniej czasu na naukę języka. Wracając do komponentów znaków i słów. Mamy komponent księżyc i słońce. Oba te obrazki obok siebie tworzą znak jasny. Mnemotechnika dla tego znaku wygląda tak. Można sobie to albo wyobrazić, co w sumie też jest niezłym ćwiczeniem, lub po prostu przykleić do generatora obrazów. Bardzo nam to ułatwi zapamiętanie tego znaku. Ja oczywiście staram się zapamiętać to bez użycia generatora, bo to też ćwiczy moją pamięć, ale jeżeli na przykład mam w danym dniu trochę mniej czasu i chcę szybko przelecieć przez te słówka nowe, to korzystam z generatora obrazów AI. I to też na mnie działa. Dźwięki też są zobrazowane w tej technice. Na przykład mi jest myszką Miki, eng jest posiadłością angielską, a drugi ton jest zobrazowany miejscem w tej posiadłości. Tutaj akurat w środku. Jest to naprawdę proste, przetestujcie sobie za darmo na własnej skórze, ta technika jest po prostu skuteczna. Dźwięków natomiast wcale nie ma tak dużo, a zresztą wszystko jest wprowadzane stopniowo. Jeżeli mnemotechnika mimo wszystko Wam nie siada, to spróbujcie zwykłych fiszek papierowych lub na przykład tej metody SRS fiszek aplikacji Pleco. To jest chyba najlepszy słownik języka chińskiego, chińsko-angielski i tak prędzej czy później sobie go ściągnięcie. On też ma opcję fiszek. Ja przez ten rok próbowałem różnych metod i żadna nie jest tak skuteczna jak mnemotechnika połączona z SRS. Hanzi Hero ma dashboarda z wykresem, jak nam szła nauka od początku i tak wyglądał mój pierwszy rok. Prawie osiągnąłem komplet znaków z HSK1, ale na bazie tych znaków nauczyłem się też słów, przyswoiłem też niezbędne komponenty i dźwięki. Zwróćcie uwagę, że od pewnego czasu na wykresie zarówno komponenty, jak i dźwięki już tak dynamicznie nie rosną. Pojawiają się nadal czasem nowe, ale już nie jest to większość moich lekcji. Uważam, że nauka słówek to jest taki mój fundament do nauki chińskiego. Także od tego wychodzi cała reszta. Jeżeli macie pytania do tej metody, to zapraszam do zostawienia komentarza. Subskrybujcie mój kanał. Zachęcam do pozostania ze mną na dłużej. Ale przejdźmy dalej z nauką. Metoda numer 2. Podcast. Z językiem obcym to powiem Wam tak, trzeba się osłuchać. To jest jednak też długa droga i to jest też w tym momencie moje największe wyzwanie po tym roku, to na pewno. Nadal bardzo często, prawie za każdym razem nie rozumiem nawet prostych zwrotów i zdań za pierwszym razem. Jakby dopiero po 3, 4
przesłuchaniach zaczynam rozumieć, o co chodzi. Odpalam sobie najczęściej podcast Chinese Spot, prawie zawsze, kiedy jadę autem oraz czasem, jak coś gotuję w kuchni, to gdzieś tam w tle sobie leci. Podoba mi się format, lubię prowadzących, jakby jest fajna. Jest też seria tam newbie dla takich totalnych początkujących, gdzie słownictwo jest bardzo łatwe, a scenki, takie są sytuacje, które tam są przedstawiane, są bardzo życiowe. Jest scenka w kuchni, scenka w windzie, scenka w restauracji, na ulicy i tego typu rzeczy. Coraz częściej też rozumiem te podcasty. Każdy podcast jest takim krótkim odcinkiem, maksymalnie 8 minut, więc bardzo fajnie właśnie akurat gdzieś w drodze autem. Prowadzący tłumaczą też tony danych słów. Jest na tyle dużo tam powtórzeń, że zawsze czuję, po prostu mam takie poczucie, że coś mi zostało w głowie, nie? I rzeczywiście później te słówka, zwroty, one z kolei mi się pojawiają na innych moich lekcjach i ja gdzieś tam czuję, że już je znam. I w ogóle cała koncepcja, to jest też taka platforma, ta koncepcja Chinese Spota to coś więcej niż tylko podcast. Ja nie korzystam z tego, wiem, że to jest taka coś grubszego, coś większego, coś gdzie tam, ale wiecie co? Ja tego na razie nie potrzebuję. Tam można sobie właśnie uzupełnić te lekcje o czytanki, o listę słów, ale to jest wszystko dodatkowo płatne. Ja nie czuję, że mi jest to potrzebne, także nie korzystam z tych innych opcji. Korzystam tylko i wyłącznie z samego podcastu, z samego słuchowiska, tak? Natomiast możecie to zrobić na kilka sposobów, słuchać tego podcastu. Można to zrobić tam właśnie na aplikacji podcast Apple'a, na Spotify'u chyba jest, na YouTubie. W połowie tylko wpada tam taka natarczywa reklama, że oni mają właśnie tą swoją platformę, ale to można łatwo przewinąć 30 sekund do przodu. Ta reklama też jest tak zrobiona. To nie przeszkadza. Te podcasty są na tyle fajne i przyjemne, że słucha je nawet moja żona, która w ogóle nie uczy się języka chińskiego, a lubi te podcasty. I kilka zwrotów nawet wpadło jej do głowy i rozumie te podstaw. Moim zdaniem niezbędnym elementem nauki chińskiego jest rozumienie tekstu słuchanego i to powinien być wasz nawyk już od samego początku. Jak nie Chinese Spot, to coś innego. Może być ten Little Fox Chinese, o którym mówiłem na początku. Tam też można się osłuchać. Tylko tam są takie, wiadomo, rzeczy dla dzieci. Nie wiem, nie każdemu może się podobają takie treści. Metoda numer 3, Duolingo. Tu jest trochę kontrowersji, bo są różne zdania na temat Duolingo. Ja uważam, że Duolingo jest fajną metodą, ale jako metoda uzupełniająca. Raczej nie jako wiodąca metoda nauki języka, którą macie. I również przy języku chińskim nie zalecam wam robić Duolingo gdzieś tam na samym początku waszej drogi. Najlepiej jak już znamy trochę znaków i mamy choć odrobinę podstaw, myślę, że warto zacząć przygodę z Duolingo po około 3 miesiącach od rozpoczęcia nauki chińskiego. Plusem Duolingo jest to, że motywuje do nauki, daje kontakt z językiem oraz pokazuje, jak można używać znaków w zdaniach i wypowiedziach. Po prostu pokazuje to, czego się nauczyliście. To są już takie podstawy, wprowadzenie pierwszych właśnie szyków zdań, pokazanie użycia słów, znaków po prostu w prawdziwych wypowiedziach, więc to jest ten plus. No i właśnie, tak jak mówię, pokazuje ten szyk zdania. On jest dla mnie tutaj najważniejszy, to jest najważniejsza rzecz, którą jakby czerpię z Duolingo. Szyk zdania. I mimo, że Duolingo nie tłumaczy gramatyki, to jednak wiedzę przyniesioną z innych metod, tutaj właśnie na Duolingo możemy sobie nieźle utrwalić. Dodatkowym plusem jest to, że na Duolingo część lekcji jest z nauki pisania Hanzi, gdzie palcem kreślimy, Hanzi to są te chińskie znaki, gdzie palcem kreślimy na ekranie znaki po kreskach. Dla mnie osobiście jest to jedyna metoda, aby spróbować chociaż pisać te znaki, ponieważ nie ćwiczę na razie pisma odręcznego. Nie wiem w ogóle, czy w ogóle będę kiedykolwiek to robił. Na komputerze i smartfonie i tak piszemy używając transkrypcji Pinyin, tej łacińskiej, gdzie wystarczy znać nasz alfabet i kojarzyć mniej więcej, jak wygląda chiński znak. No bo ja nie do końca znam wszystkie znaki, te, które się nauczyłem, te, które znam i które potrafię czytać i pracuję z nimi gdzieś tam, na przykład pisząc teksty, bo też zaraz o tym opowiem, ale gdybym miał napisać odręcznie taki znak, to nie wiem, czy bym zrobił to dobrze. Raczej nie.
Minusem Duolingo jest brak jakiegokolwiek tłumaczenia gramatyki, brak konsekwentnego toku poznawania znaków zgodnie z programem HSK, o tym, o czym Wam wcześniej mówiłem. Tutaj jest trochę to wymieszane. Widzę, że na początku mamy znaki z HSK 1, 2, 3, trochę jest to wymiksowane. Nie nauczycie się języka ucząc się tylko z Duolingo. Ja robię codziennie Duolingo, około 2-3 lekcji. Staram się o stałych porach, zazwyczaj rano z kawą albo wieczorem przed spaniem. Metoda numer 4. Lekcje z tutorem. I teraz tak, po około 9 miesiącach uznałem, że znam już na tyle znaków i słów, że ma sens wydawanie pieniędzy na tutora. Zdaję sobie sprawę, że na początku nauki może mogłoby to być lepsze z polskim tutorem, bardziej bym wyjaśnił te niuanse chińskiego języka, także jeżeli gdzieś macie okazję i chcecie tutora, to pomyślcie nad polskim tutorem, to powiem Wam, że to może mieć sens, ale ja stwierdziłem, że idę za ciosem, chcę się uczyć języka z Chińczykiem, a przy okazji też używać angielskiego, bo przecież i tak całość nauki używam na języku angielskim, nie chcę mieć osobnych notatek, chcę mieć to wszystko angielsko-chińskie, więc poszukałem tutora na takiej platformie, którą może znacie, Preply. I cena, przyznam, też była dobra, bo znalazłem 50-minutową lekcję za już 40 zł, a nawet mniej były. Ja dobrze trafiłem akurat, bo mnie uczy Yingking. Ona jest super, naprawdę poprawia moją wymowę, czytam przy niej ostatnimi czasy głównie to, co zrobię jako zadanie domowe, bo to głównie czytam ostatnio u niej na lekcjach. To też trzeba być jakby świadomym, co robicie, bo ja mam godzinną lekcję raz w tygodniu i ona tam może mi coś wyjaśnić, poprawić błędy, ale te lekcje to są takie wisienki na torcie mojej własnej pracy w tygodniu z językiem chińskim. Nie nauczycie się chińskiego ucząc się tylko z lektorem na lekcjach. To musicie wiedzieć, że to musi być wasz stały nawyk, codzienny, to musi właściwie stać się waszym jakby życiem, to waszą codziennością ta nauka. A lekcje z tutorem to tylko szlifowanie. Polecam tą platformę Preply. Jeżeli uznacie, że materiał, który dla Was przygotowałem jest ok i będziecie chcieli założyć sobie konto na Preply i spróbować tam lekcji z tutorem, to zachęcam do skorzystania z mojego linku polecającego, który jest w opisie. Wy będziecie mieli za to 70% zniżki za pierwszą lekcję, a ja, jeżeli Wam się spodoba i będziecie kontynuować naukę z owym tutorem, dostanę środki do wykorzystania również tam na Preply, na naukę chińskiego, więc sytuacja win-win dla naszej wspólnej nauki chińskiego, dla Waszej i mojej. Z moją Chinką wypracowaliśmy taką metodę, że ja po prostu w ciągu tygodnia, a nie dzień przed lekcją, ani godzinę przed lekcją, staram się napisać trochę zdań z nowo poznanymi słówkami lub frazami z lekcji, bądź z nowymi słówkami, które gdzieś poznałem w ciągu tygodnia, na przykład na Hanzi Hero. Tutaj mam taką to sporą dowolność. Zazwyczaj pierwszą połowę lekcji omawiamy i czytam z nią te zdania z zadania domowego, a drugą przerabiamy lekcje już przygotowane przez tutora. I takie lekcje są moim zdaniem różnorodne, szybko mijają, nie nudzą się i czuję, że dużo mi dają. Metoda numer 5, czyli pisanie zdań. I tak, po pierwsze musicie sobie zainstalować lub wybrać klawiaturę chińską w systemie Macu, Windowsie, o to mi chodzi. Gdzieś tam musicie w opcjach przeklikać. Ja sobie ustawiłem, że caps lockiem przełączam z klawiatury chińskiej na polską. Założyłem sobie osobny plik na zadania domowe i po prostu piszę w nim zdania. Często wybieram sobie słówka, z którymi mam problem w aplikacji Hanzi Hero, patrzę sobie, co mi idzie słabo i z tymi znakami, słowami piszę zdania. Ostatnio moja Yingking zadała mi do pisania krótkie, bardzo łatwe dialogi, więc je piszę i razem potem sprawdzamy. Myślę, że to jest bardzo dobra metoda nauki. Już wcześniej korzystałem z tej metody ucząc się portugalskiego, ponieważ w języku należy coś tworzyć. Trzeba po prostu coś pisać. To musi wychodzić z Was. To nie może być tylko i wyłącznie taka nauka bierna. To musi być czynna. Trzeba coś w języku tworzyć, wtedy człowiek się najszybciej uczy. Tak samo trzeba mówić, wtedy się też człowiek najszybciej uczy. Więc ja już czekałem na ten moment, kiedy sam zacznę pisać zdania. I w końcu ten moment nastąpił. Właśnie po tych około 9
No może na samym początku tego nie robiłem, ale załóżmy po tych 10 miesiącach zacząłem pisać zdania i bardzo długo czekałem na ten moment, ale się cieszę, w końcu te zdania piszę. Ja planuję w ogóle rozpoczęcie pisania niedługo mojego dziennika właśnie w języku chińskim. Potrzebuję jeszcze tylko troszkę więcej zasobu znaków i słów, ale też myślę, że to niedługo. Kiedy nie znam jakiegoś słówka albo chcę coś napisać, ja nie wiem jak, to skorzystam właśnie z tego słownika, o którym Wam wcześniej pisałem, Pleco, bardzo fajny, ma różne funkcje. Pokazuje różne definicje, ma sekwencję pisania danego znaku, bo to też jest ciekawe. Ja się tego nie uczę, ale zawsze gdzieś tam patrzę, jaka jest sekwencja. Pokazuje też na przykład w jakich zdaniach, sytuacjach możecie użyć danego znaku. Bardzo przydatny, ściągnijcie sobie koniecznie. Tam są takie dodatki płatne. Jakby ta baza i ta główna część tego słownika jest darmowa i w ogóle nie musicie nic kupować sobie płatnego. Tam ewentualnie jest taka fajna, płatna rzecz, że możecie aparatem swojego telefonu wykrywać znaki chińskie i ono automatycznie to tłumaczy. Czyli na przykład macie w domu jakąś ulotkę z jakiegoś produktu, który kupiliście sobie w Chinach i chcecie szybko ją przetłumaczyć. Wyciągacie telefon, odpalacie właśnie sobie to Pleco, włączacie tą funkcję tłumaczenia z kamery, odpala Wam kamerę i Google Translate chyba też tak działa. Ale tutaj macie od razu dostęp do tych swoich fiszek, możecie sobie z tych słówek zrobić fiszki. No wiecie, kto co lubi. Myślę, że sami będziecie wiedzieć, czego potrzebujecie. W ogóle, jeżeli właśnie piszę te zdania i na przykład nie rozumiem czasami jakiegoś zagadnienia, takiego gramatycznego, albo właśnie gdzieś tam moja Ying nie jest w stanie mi do końca wyjaśnić tych niuansów. Nie rozumiem po prostu, o co chodzi, dlaczego tak. A też mój angielski może nie jest na tyle dobry, żeby się z nią skomunikować. To wtedy korzystam z ChatGPT. Po prostu proszę go o to, żeby mi wyjaśnił i uważam, że dobrze działa do tego. Czy ChatGPT, czy Claude. Moim zdaniem fajnie. Dobra. Tyle z metod. Opowiem Wam teraz o mojej codziennej rutynie. Moja rutyna nauki. Wstaję rano i wraz z pierwszą poranną kawą robię lekcję Hanzi Hero lub Duolingo. I to jest po prostu mój rytuał poranny. Ja bez tego nie zaczynam dnia. Wstaję rano, robię chiński. I wybieram to, na co mam ochotę. Jest to albo Hanzi Hero, albo Duolingo, 15-20 minut, nie więcej. Następnie w ciągu dnia, jak jadę autem lub robię coś w kuchni, to puszczam sobie czajnik spoda, to też zajmuje mi około 10 minut. Po południu siadam do komputera i piszę 2 zdania po chińsku do zadania domowego z Ying. To też mi zajmuje około 10 minut. Natomiast wieczorem przed spaniem robię Duolingo lub Hanzi Hero, w zależności co tam robiłem rano. To też mi zajmuje około 15-20 minut. No i raz w tygodniu, ja akurat mam w niedzielę o 9 rano, mam lekcję z Ying. I tyle. Tak wygląda moja rutyna i tak wyglądają moje ostatnie miesiące z językiem chińskim. Bardzo to polubiłem. Przede wszystkim nie wywieram na sobie presji żadnej. Przede wszystkim po prostu sprawdziłem, co jest dla mnie skuteczne i jednocześnie, co lubię robić. Wiem, że to jest trudny język, ale wiem również, że najtrudniejsze są początki w języku chińskim i że każdy kolejny rok jest coraz prostszy. I mam też na uwadze, że to jest maraton, a nie sprint, więc jestem dobrej myśli. Moimi planami na przyszły rok nauki to jest przede wszystkim utrzymanie owej rutyny oraz wprowadzanie sobie trochę czytania tekstów dłuższych. Ale tutaj czuję, że jeszcze trochę potrzebuję poznać różnych znaków. Podejście cały czas robię. Co parę tygodni mam takie małe podejście, sprawdzam, testuję, weryfikuję, czy to jeszcze nie. Nie wiem, kiedy to się uda. Podejrzewam, że może nawet za rok, a może za pół roku. Nie wiem, bo tych materiałów po chińsku do HSK1, gdzie ja teraz mam właśnie to słownictwo w HSK1, nie ma za dużo. Najwięcej jest właśnie od HSK2, ale wiadomo, że już mogę zacząć wcześniej, przecież nie muszę znać 100% treści, zawsze mogę sobie coś sprawdzić w słowniku, także będę wcześniej próbował coś czytać. Piszcie mi w komentarzach, czy też korzystacie z tych metod, czy już też czytacie w języku chińskim, jak Wy się uczycie. Jeżeli chcecie trochę dłużej porozmawiać ze mną, to zapraszam do kontaktu na Instagramie, tutaj podaję Wam link. I teraz tak, jakie są moje motywacje do nauki
języka chińskiego. Skąd mi się to w ogóle wzięło, że mi się to tak podoba i że ja w ogóle to chcę? Kilka lat temu trafiłem na arcyciekawy wykład Koseckiego na temat cywilizacji chińskiej. I to była kontynuacja, czy też nawiązanie do dorobku Feliksa Konecznego na temat nauki porównawczej o cywilizacjach. Koneczny wyróżnił 7 współcześnie istniejących cywilizacji i jedną z nich jest cywilizacja chińska. To było z 7-8 lat temu, może 10, już nie pamiętam. Znaczy w ogóle link do tego wykładu wrzucam Wam w opisie. Obejrzyjcie sobie, naprawdę jest warty tego, jest bardzo ciekawy. I od tamtego czasu jakoś coś we mnie pękło i zacząłem się po prostu interesować Chinami. Czytałem o historii Chin, czytałem o wojnie opiumowej czy wojnach opiumowych. Czytałem o historii Hongkongu, Makao, Chiang Kai-sheka, Tajwanu, Mao Zedonga, inwazji Japonii na Chiny w 1937 roku. To są bardzo ciekawe tematy. I gdzieś tam po prostu kropla drąży skałę, cały czas gdzieś tam po trochu się interesowałem, czytałem. I to moje zainteresowanie Chinami ogólnie rosło. W międzyczasie zacząłem oglądać youtuberów związanych z Chinami. Między innymi Adama Machaja, raport z państwa środka kiedyś, teraz to jest raport z akcji, gdzieś tam. Ja nawet jestem ja jeszcze nawet pamiętam, kiedyś czytałem jego bloga. To byłem nastolatkiem. Czytałem jego bloga pisanego, jeszcze z czasów bloga pisanego kojarzę Machaja. Bardzo mi się też wtedy podobały te treści. Ja nie wiem, czy ja wtedy właśnie, czy to nie był mój pierwszy kontakt z Chinami jako takimi. To był rok prawdopodobnie 2007-2008 wtedy, kiedy ja tego właśnie Machaja poznałem jego treści na blogu pisanym. Nie wiem, czy czegoś nie mylę. Jeżeli wy też kojarzycie raporty z akcji, czy raport z państwa środka i mniej więcej wiecie, kiedy on pisał tego bloga pisanego, no to też dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś screeny z tamtych czasów, to dajcie znać. Później podobały mi się materiały Weroniki Truszczyńskiej, w ogóle z którą ostatecznie z moją żoną byliśmy na wycieczce. To w ogóle była pierwsza wycieczka Weroniki, którą ona prowadziła jako pilotka wraz z Patrycją z misji Go. Bardzo fajna i udana wycieczka. Widać, że Weronika to jest sinolog z krwi i kości. Super było, naprawdę doskonale sobie poradziła jako przewodnik. Bardzo wartościowa wycieczka. Wiem, że w tym roku też coś organizuje, ale chyba już nie ma miejsc. To są popularne bardzo wycieczki teraz z nią. To w ogóle już myślę, że to rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, bo też sporo ludzi, które było na pierwszej wycieczce, już wiem też, że jadą na kolejne. Po prostu to też zrobiła się też taka grupa mocna. Lubimy się, w ogóle lubię tych ludzi, którzy byli na tej wycieczce i utrzymuję z nimi w ogóle kontakt do dzisiaj, także pozdrawiam, jeżeli mnie gdzieś tutaj oglądacie. Fajnie, że mam tą grupę w ogóle jeszcze na WhatsAppie. Fajnie utrzymać razem kontakt. W ogóle niedługo zrobię jakiś tam krótki filmik i opowiem Wam więcej o tej wycieczce. Zapraszam do subskrypcji i śledzenia. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, muszę mieć trochę więcej czasu na to, żeby to jakoś sobie ułożyć w głowie i opowiedzieć, ale na pewno coś o tym powiem. Później, a właściwie ostatnio, to oglądam To są Chiny dziennik, oglądam Gustaw Chiny, to jest w ogóle mój top ostatnimi czasy. Również kanał o Chinach, ale widziałem, chłopak coś ostatnio nie publikuje, ale też bardzo ciekawe. Oraz podcast Leszka Ślezyka. No i tak obserwuję, co się dzieje w tych Chinach. Ciekawi mnie to. Jakby te moje zainteresowanie jakoś tak naturalnie skłoniło mnie w końcu do rozpoczęcia nauki języka. Jakby chciałbym móc bardziej odkrywać Chiny, czytając materiały po chińsku. Chciałbym zwiedzać Chiny, operując samemu językiem. Nawet nie idealnie, ale w jakimś tam podstawowym stopniu. Uważam to za ciekawy kierunek, a właściwie jakiś pewnego rodzaju fenomen cywilizacyjny. Zobaczcie, ilu Chińczyków chociażby jest w Kambodży czy w Afryce. Myślę, że angielski, chiński będzie można wszędzie się dogadać. Moja żona się uczy hiszpańskiego. Ja znam trochę portugalskiego, rosyjski rozumiem. Także warto się uczyć języków. Jakby to wychodzi naturalnie też z moich zainteresowań. Jakby nie mam przymusu, nigdzie się nie śpieszę i jakby to na pewno też pomaga mi w nauce tego języka. Jakie są wnioski? I słuchajcie, po tym roku mam dla Was jakby kilka przemyśleń. Przede wszystkim najważniejsza jest systematyczność, a nie ilość. Jakby sami widzicie, że moja codzienna rutyna to w sumie jakieś 40-50 minut max, ale rozłożone w ciągu dnia. I to jest jak z treningiem. Lepiej ćwiczyć po 15 minut codziennie niż raz
tygodniu godzinę, czy tam 2 godziny. Lepiej to mieć rozłożone i uważam tak samo z językiem. Druga sprawa. Nie ma co się spinać. W ogóle chiński to nie jest sprint, to jest maraton. Ja już wiem, że będę się go uczył latami i nigdy nie osiągnę jakby stopnia native'a. To jest oczywiste. Ja nie po to robię. Ja już w ogóle niektórzy mi gdzieś tam w socialach, na przykład na Instagramie gdzieś tam wrzucam moje właśnie rutyny i niektórzy mi piszą, że i tak się nie nauczysz tego języka. Ty się nie nauczysz tego języka. A ja tak sobie myślę, no tak jak Chińczyk, to nigdy nie będę mówił, ale chociaż może w 40% będę znał ten język. Chociaż trochę może. No i dla mnie to okej. Mi się to podoba. Będę rozumiał chociaż trochę znaków. To chyba fajnie znać i się interesować. Mi się to podoba, ja to robię dla siebie i tyle. A moje doświadczenia gdzieś tam przelewam na Instagram, czy tak jak tutaj w tym filmie, i te doświadczenia może komuś pomogą, a może kogoś zainspirują. W tym materiale pokazałem wam same konkretne metody, których ja przez ten rok stosowałem i no to ja jestem otwarty na propozycje, na to, żebyście mi powiedzieli gdzieś coś mogę, co wy stosujecie i co wam pomaga. I ja mogę to też przetestować na sobie. Jestem też otwarty na takie propozycje. Ja po prostu konsekwentnie robię swoje krok po kroku i tyle. Tak jak we wszystkim w moim życiu. I to jest skuteczne. Co do metod. Każdy musi właśnie znaleźć swój własny miks. Dla mnie Hanzi Hero plus podcasty w aucie, plus lekcje Zinc to jest złoty środek, ale wy musicie sami przetestować, co na was działa i co wam wychodzi. I jeszcze jedno, motywacja jest kluczowa. Widzicie, ja się uczę chińskiego, bo naprawdę mnie ten temat interesuje. Interesuje mnie ta historia, kultura, cywilizacja, kuchnia, wszystko, fenomen, technologia. To nie jest tak, że ktoś mi kazał też, albo muszę iść do pracy i się uczyć chińskiego. Właśnie i myślę, że to jest ten sekret, właśnie znaleźć w sobie tę taką ciekawość, która wam pozwoli w sposób naturalny i w sposób łatwy uczyć się tego języka. To jest trudny język mimo wszystko, naprawdę jeden z najtrudniejszych, ale podobno właśnie ten pierwszy rok jest najtrudniejszy, a później już będzie łatwiej, więc to mnie trochę też motywuje. Jeżeli chcecie śledzić dalsze moje postępy w nauce, to zostawcie suba i dajcie znać w komentarzach, jak wy się uczycie języków. Ja będę wam co jakiś czas wrzucał update'y z tej mojej drogi do opanowania chińskiego, albo jeżeli byłbym w stanie nagrywać po chińsku, to bym zrobił taki kanał. Najlepiej na jakichś chińskich socialach. Nie wiem, jakie to są. Nie wiem, czy można tak robić w sumie. Na koniec chcę wam jeszcze powiedzieć, żebyście się nie bali zacząć. Ja już wam tutaj podałem konkretne metody, konkretne sposoby, także już jest wam łatwiej. Ja rok temu nie znałem ani jednego znaku, a teraz już całkiem sporo. Powoli zaczynam rozumieć podcasty, piszę proste zdania, nawet gadam z native speakerem. Także do dzieła. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.